Dzień dobry, drodzy słuchacze. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się na początek XV wieku, aby przybliżyć Wam bitwę, o której może niewiele wiecie. Bitwa ta jest jednym z sukcesów wojsk polskich w 1410 roku. Mowa o starciu pod Bardiowem. Rok 1410 większości z nas kojarzy się przede wszystkim z wielkim zwycięstwem wojsk polsko-litewskich, a datę 15 lipca znać powinno każde polskie dziecko. Choć bitwa pod Grunwaldem jest powszechnie znana, to działania militarne na południowych granicach Królestwa Polskiego często umykają naszej uwadze. Zanurzmy się więc w te historyczne wydarzenia i odkryjmy, jakie znaczenie miała bitwa pod Bardiowem i co działo się na południowych rubieżach Królestwa Władysława Jagieły. Na początku XV wieku Europa Środkowa była areną skomplikowanych sojuszy i konfliktów. Po wygaśnięciu dynastii Andegawenów tron węgierski objął Zygmunt Luksemburski wraz z żoną Marią, córką Ludwika Węgierskiego, zmarłego Andegawena. Maria zmarła w 1395 roku, Zygmunt pozostał na tronie. Od początku swego panowania Zygmunt pozostawał w bliskim sojuszu z zakonem krzyżackim, co miało istotne konsekwencje dla Królestwa Polskiego. Już w 1392 roku Zygmunt za pośrednictwem księcia opolskiego Władysława Opolczyka przedstawił wielkiemu mistrzowi zakonu krzyżackiego Konradowi Wallenrodowi plan rozbioru Polski. Zakładał on podział ziem polskich między Rzeszę Niemiecką, zakon krzyżacki, Węgry oraz Morawy. Jednakże pomysł ten nigdy nie został wcielony w życie, gdyż napotkał sprzeciw samych Krzyżaków. W kontekście późniejszych wydarzeń Krzyżacy z pewnością żałowali, że nie wdrożyli tego pomysłu. W 1410 roku, gdy Władysław Jagiełło koncentrował swoje siły na północy w przygotowaniu do starcia z Krzyżakami, Zygmunt Luksemburski 21 czerwca wypowiedział Królestwu Polskiemu wojnę. Tym samym państwo polsko-litewskie znalazło się w niebezpiecznym położeniu. Zagrożenie z dwóch stron, od północy przez Krzyżaków i od południa przez Węgry. Król Władysław Jagiełło stanął przed trudnym wyborem. Południowe granice kraju były praktycznie bezbronne, a podzielenie sił mogło osłabić główną armię przed decydującym starciem z Krzyżakami. Jagiełło podjął ryzykowną decyzję. Zataił przed wojskiem informację o wypowiedzeniu wojny przez Zygmunta i skierował wszystkie dostępne siły przeciwko Krzyżakom. Ta odważna strategia przyniosła sukces 15 lipca 1410 roku. Wojska polsko-litewsko-ruskie odniosły spektakularne zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem. Podczas gdy na północy rozgrywały się kluczowe wydarzenia wojny, na południu sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. Ochrona polsko-węgierskiej granicy została powierzona kasztelanowi lubelskiemu Janowi ze Szczekocin, który dysponował kilkuset zbrojnymi, piechotą góralską oraz 2 chorągwiami zaciężnymi. Jego oddziały stacjonowały w Starym Sączu, oczekując na ruch przeciwnika. Mimo wypowiedzenia wojny w czerwcu, Zygmunt Luksemburski przez kilka miesięcy nie podejmował działań militarnych. Co by się stało, gdyby Zygmunt Luksemburski wkroczył ze swoją armią przez południowe granice Królestwa Polskiego? Czy w takiej sytuacji doszłoby do zwycięstwa pod Grunwaldem? Być może taki ruch doprowadziłby do realizacji planów Zygmunta Luksemburskiego z 1392 roku, zakładający rozbiór państwa polskiego. Dopiero późną jesienią 1410 roku, gdy Krzyżacy ponieśli klęskę pod Grunwaldem, a polskie wojska oblegały Malbork, zagrożenie z południa stało się realne. Do polskich granic wkroczyło 12 węgierskich chorągwi, liczących około 3,5 tysiąca zbrojnych.
głównie Czechów, Morawian i Węgrów, pod dowództwem Ścibora ze Ściborzyc, Polaka w służbie Zygmunta Luksemburskiego. O zawiłościach powiązań najemników może świadczyć fakt, że w szeregach polskich walczył Mikołaj ze Ściborzyc, rodzony brat węgierskiego dowódcy. Nie tylko Ściborowie służyli Zygmuntowi. Nasza największa gwiazda rycerska Zawisza Czarny również pracował na jego rzecz. Obecnie jednak Zawisza walczył po drugiej stronie barykady, służąc królowi polskiemu Władysławowi Jagielle. Większość polskich wojsk została rozpuszczona do domów, co umożliwiło najeźdźcom spalenie i złupienie Starego Sącza oraz przedmieść Nowego Sącza bez większego oporu. Po dokonaniu tych zniszczeń zadowolony z łupów Ścibor zarządził odwrót w kierunku Węgier. Jan ze Szczekocin, zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, szybko zgromadził dostępne siły i ruszył w pościg za wrogiem. Polskie oddziały podzielone na dwie grupy przekroczyły granicę, dążąc do osaczenia wycofujących się Węgrów. Do decydującego starcia doszło pod Bardiowem. Polskie rycerstwo podjęło natychmiastowy atak na wroga, jednak pierwsze natarcie zostało odparte, co wprowadziło zamieszanie w polskich szeregach. W tym krytycznym momencie dowódcy chorągwi zaciężnych poderwali swoich żołnierzy do ponownego uderzenia. Drugi atak okazał się decydujący. Węgierskie siły zostały całkowicie rozbite, a wielu z nich poległo na polu bitwy. Ścibor ze Ściborzyc zdołał uciec i schronił się w Bardiowie. Mimo że bitwa pod Bardiowem nie jest tak znana jak Grunwald, jej znaczenie dla ówczesnej Polski jest niezaprzeczalne. Zwycięstwo pod Bardiowem uchroniło południowe granice kraju przed dalszym zagrożeniem ze strony Węgier. Pokazało również, że nawet w obliczu głównego konfliktu z zakonem krzyżackim Polska była w stanie skutecznie reagować na zagrożenia z innych stron. Co więcej, rozbicie węgierskich oddziałów uniemożliwiło Zygmuntowi Luksemburskiemu wywieranie większego nacisku na Królestwo Polskie, co mogło wpłynąć na przebieg wojny z Krzyżakami. To wydarzenie po raz kolejny udowodniło, że strategia Jagieły polegająca na skoncentrowaniu sił przeciwko Krzyżakom była słuszna. Stosunki Zygmunta z Polską uległy zmianie po zawarciu pierwszego pokoju toruńskiego w 1411 roku. Już 15 marca 1412 roku Zygmunt podpisał w Lubowli porozumienie z Polską, na mocy którego zawiązał polsko-węgierskie przymierze. Działania polityczne w późniejszych latach Zygmunta doprowadziły do wojny Polski i Litwy z Krzyżakami w 1422 roku. Historia bitwy pod Bardiowem przypomina nam, że wielkie wydarzenia historyczne to nie tylko te zapisane złotymi literami w kronikach, to również mniejsze starcia, które miały kluczowe znaczenie dla losów państwa. Bitwa ta pokazuje również, jak skomplikowane i wielowarstwowe były konflikty w Europie Środkowej w XV wieku. A jakie są Wasze refleksje na temat tego zapomnianego epizodu naszej historii? Czy uważacie, że zwycięstwo pod Bardiowem miało większy wpływ na wynik wojny z zakonem krzyżackim, niż się powszechnie uważa? Dajcie znać w komentarzach i podzielcie się swoimi przemyśleniami. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze zapraszam na kolejne spotkania z historią. Do usłyszenia.